Ciężko znaleźć żonę, Gwatemalkę? Nie to, żebym ja się tutaj, wiecie, dopytywał, że... Krótka odpowiedź. Prowadzisz biznes. Zgadza się. Więc siłą rzeczy robienie biznesu w Gwatemali jest prostą sprawą, czy jednak skomplikowaną? Jak policja cię zatrzymuje, w jakim języku mówisz do nich? Czy przez 5 lat były jakieś napady na pana? Czy jakieś rabunki? Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gwatemala z Jak to daleko. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na wyjątkową rozmowę. Na rozmowę z człowiekiem, który mieszka długo w Gwatemali, który opowie nam o życiu tutaj, o tej kontrastowości właśnie w tym kraju. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, żeby więcej ludzi mogło... Hola, seniora! Żeby więcej ludzi mogło zobaczyć. Ty, ja teraz się napiję Coca-Coli. O, hola amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿todo bien? ¿Usted? No, dobra, tutaj weźmiemy sobie kolę, pyk. Tylko może dwie weźmiemy. Ile to kosztuje? A pan z Polski, tak? O, proszę bardzo. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Tomasz. Zgadza się. W sensie ja Tomasz. A pan jak? Ja też Tomasz. To jeszcze raz muszę To jeszcze uścisnąć. lepiej. Tak Fajne jest. imię. Panie Tomaszu, jak długo już tutaj w Gwatemali? Mieszkam w Gwatemali od 5 lat. 5 lat. Zgadza Jako się. sklepikarz? Jako sklepikarz. To musimy tutaj policzyć kole. Słuchaj, 5 lat. Jakie są twoje supermoce? Moje supermoce to bym powiedział język polski zdecydowanie. Jeden z najtrudniejszych języków. I poza tym mówię jeszcze też w 7 innych językach. To jest ewidentnie supermoc. To zapraszam na kole. Czyli tutaj trzeba zrobić Tomaszu salut. Salut. Gracias, seniora. Seniora nam pozwoliła. Tomasz, nie ma co ukrywać. Jesteś biały. W sensie wyróżniasz się. Wyglądasz na metysa, na taką mieszankę, wiesz, rdzenną tutaj z Gwatemali i taką hiszpańską troszkę. Wiesz co? Ja parę lat temu, tak mniej więcej 6-7 lat temu, ja byłem chorobiały. Bielszy niż jakikolwiek Europejczyk. Ale zwykle jestem na słońcu, zwykle jestem na zewnątrz i słońce jest przez cały rok. Więc po około 5 latach się dosyć sporo opaliłem, tak na stało. A lokalni zagadują jako do turysty? Czy bardziej od razu po hiszpańsku? Wiesz co? Od około 2 lat zaczęli do mnie mówić po hiszpańsku zamiast po angielsku. Więc do innych ludzi mówią po angielsku. Gdy się zwracają do mnie po hiszpańsku. Nie wiem dlaczego. W sumie mam pewną teorię, a nie jestem na 100% pewien, ale... Powiedz. Zauważyłem, że sposób chodzenia amerykańskich turystów, ogólnie turystów, jest bardziej taki nieśmiały, taki a gdy ja chodzę, ja wiem, jak chodzą latynosi. Ja myślę, że jestem bardziej latynoski niż większość Gwatemalczyków teraz. Czyli co, chodzą z takim większym luzem? Takie mikrosygnały odbierają to, co by Latino zrobił, to ja to robię. Więc myślę, nie jestem pewien, ale myślę, że takie mikrosygnały są w eterze i oni to odbierają podświadomie i dlatego czują, że jest bardziej logiczne zagadanie do mnie po hiszpańsku niż po angielsku. Szybkie 2 pytania. Ile masz dzieci? 1. Ile masz żon? Prawie mam byłą żonę. Prawie masz byłą żonę. A co aż tak... Skąd żona? Z Gwatemali. Z Gwatemali? Tak. Ale pochodzenie gwatemalskie, czy może Salwador, czy może... Z Gwatemali. Z Gwatemali. Na 100%. Ciężko znaleźć żonę, Gwatemalkę? Nie to, żebym ja się tutaj, wiecie, dopytywał, że... Krótka odpowiedź, łatwo. Łatwo, bo gringo chciałem powiedzieć, no nie jesteśmy gringo. Jesteśmy białasami. Tak, bo Europejczycy? Tak. Bo inni? Krótka odpowiedź, tak. Dlatego. Czyli co, myślisz, że czują, że będzie łatwiejsze życie z takim partnerem? Statystycznie mówiąc, tak. Jest życie o wiele łatwiejsze, przeciętne zarobki są o wiele wyższe.
przeciętne życie jest o wiele łatwiejsze, o wiele szybsze, o wiele wygodniejsze. Więc mają dużo racji. Jakby ułatwiając sobie życie, próbują sobie ułatwić życie. Większość latynosów też się uważa białoskórę za coś bardzo atrakcyjnego i niestety tak jest. Wiele latynosów ślepo idzie, nawet jak ktoś jest alkoholikiem, pracocholikiem, cholerykiem, to o tyle, żeby był biały, tyle mi wystarczy. Tomaszu, zastanawiam się, skąd jesteś w Polsce. Bo widzowie, Ostróda. Warmińsko-mazurskie między Olsztynem i Ławą. Polecam, jedno z najpiękniejszych miejsc na całym świecie, a w paru krajach byłem. Nie Tak. w tyle co ty, ale w paru krajach też byłem. Na spokojnie, widzowie na pewno z Ostródy również się znajdą. Tomaszu, Mam nadzieję. zastanawiam się nad tym, co spowodowało, że znalazłeś się akurat w Gwatemali, a nie w Sudanie, w Afryce. O trochę bezpieczniej jest tutaj niż w Sudanie, myślę. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieszkać w Ameryce Łacińskiej. Zawsze. Na początku myślałem, że to byłby Meksyk, ponieważ to wszyscy usłyszeli o Meksyku i Argentynie, ale takich małych państewkach jak Gujana, Gwatemala, Honduras, Paragwaj niewiele osób słyszało. Więc i też zauważyłem, że miejsca mniej znane są o wiele lepsze, tak jak Polska. Zwykle turyści jadą do Francji, Włoch, Niemiec, do Hiszpanii. Nie aż tak dużo turystów jedzie do Polski, a Polska jest moim zdaniem wiele lepsza, ciekawsza i tańsza niż wszystkie te miejsca. Zdecydowanie lepsze niż Francja moim zdaniem. Więc zdałem sobie sprawę, że Gwatemala jest o wiele lepsza niż Meksyk. Kiedy przyjechałeś do Gwatemali, co najbardziej cię zaskoczyło? Wielu widzów nie było w Gwatemali. Ciekaw jestem, co cię uderzyło. Jest to sposób używania języka. W Polsce jesteśmy bardzo bezpośredni. Możesz mi pomóc? Tak, nie. Pytaj na tak czy nie, odpowiada się na tak lub nie. W łacińskim, hiszpańskim słowo nie za bardzo nie występuje. Zamiast nie mówi się yo te aviso, dam ci znać. Ej, platicamos, tam sobie porozmawiamy. Así quedamos. Tak będzie. Więc sposób, w jaki latynosi mówią nie jest polskim sposobem. I to jest jedna z rzeczy, która najbardziej mnie zaskoczyło tutaj. Co było najtrudniejsze do zaakceptowania lub przyzwyczajenia się w nowym gwatemalskim otoczeniu? Niepunktualność. Bez dwóch zdań, niepunktualność. Latynosi nie są punktualni. Zależy to też od sytuacji, ale w większości sytuacji nie są punktualni, więc jedna z tych rzeczy, która najbardziej była trudna dla mnie do zaakceptowania, to, że ludzie zawsze byli późno. Zawsze. Jesteś nauczycielem języka angielskiego, czyli pracujesz tutaj. Tak, zgadza się. Prowadzisz biznes. Zgadza się. Więc siłą rzeczy robienie biznesu w Gwatemali jest prostą sprawą, czy jednak skomplikowaną? Prosta i łatwa. Niektóre rzeczy są mega łatwe i przyjazne dla mnie. Bycie białym. Zawsze, gdy jest ktoś skądś indziej, wyróżnia się. Ja, będąc w Polsce, jestem jednym z 38 milionów Polaków w Polsce. Nie wyróżniam się polskością w Polsce. Będąc Polakiem tutaj, wyróżniam się. Jestem jednym z mniej niż 100 Polaków w całej Gwatemali. Na 16 milionów. Jakie minusy? Minusy są takie, że czasami pytają mnie o konkretne słowa, które są stąd. Większość już znam, ale czasami są konkretne słowa, których nie znam. A podatki? Świetne. Nie mogę tutaj za bardzo powiedzieć. Podatki były, ale się zgubiły, bo pojechały na wulkan i nigdy nie wróciły. Są o wiele lepsze niż w Polsce, zdecydowanie. No i tak trzeba trzymać, nie? Zdecydowanie. Tomasz, helikopter. Co to może znaczyć? Helikopter. Najbardziej prawdopodobne jest to, że to jest polityk, który chce sobie przenieść się między jednym miastem a drugim, gdzie to jest około 40 km, bo nie chce sobie limuzyną polecieć. Politycy mają tutaj lepiej niż polscy politycy. W większości. Korupcja? No niestety, kraje trzeciego świata są dosyć znane z tego, że korupcja jest na bardzo wysokim poziomie. Jak policja cię zatrzymuje, w jakim języku mówisz do nich? Jak policja mnie zatrzymuje, to właśnie przez tą korupcję, ponieważ chcę przejść całe moje życie bez smarowania, więc ja do nich mówię po polsku. Więc nie mają sposobu poproszenia mnie o łapówkę, ponieważ Działa? się nie zrozumiem. Działa, zawsze działa. No i tak trzeba trzymać. Relacje międzyludzkie.
Mężczyzna, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, w sensie kolega, kolega, no, żeby nie było podtekstu. Ale tak zastanawiam się, czy łatwiej przychodzi nawiązywanie nowych znajomości tutaj w Gwatemali, niżeli w Polsce? Zdecydowanie zagadasz buenos tardes, buenos dias, ¿qué tal, cómo le va, cómo está i już masz przyjaciela. Czyli znacząco łatwiej. A jak jest z szukaniem drugiej połówki? Tak samo? Jest albo bardzo trudno, albo bardzo łatwo, zależy od osoby, ale zwykle jest o wiele łatwiej niż w Polsce. Ludzie są o wiele bardziej otwarci, o wiele bardziej społeczni i są o wiele bardziej chętni do tego, żeby się socjalizować. Jesteś człowiekiem, który już ma więcej niż 20 lat. Zgadza się. Mniej niż 30. Zgadza się. Więc miałeś już za sobą jakieś relacje na pewno w Polsce, jak i tutaj w Gwatemali. Zastanawiam się, jaka może być różnica między partnerkami polskimi a gwatemalskimi, bądź może z innych jeszcze krajów. Jest wiele. Kobiety latynoskie zwykle oczekują zazdrości. Oczekują? Oczekują. Dokładnie, oczekują zazdrości, więc myślą, kiedy on będzie mi zazdrościć, że był jakiś tam facet, chłop i to jest nieświadomy sposób okazywania miłości tutaj. To męczące. Bardzo bo męczące. Ja na przykład nie chcę być zazdrosny w swoim związku, to męczy. To jest... każdy kraj ma swoje nienormalne normalności. Polska też ma i to jest jedna z tych wad tej mentalności latynosów i gwatemalczyków. A są jeszcze jakieś inne różnice, które przychodzą ci teraz tak na szybko do głowy? Zależność. Zwykle kobiety będą bardziej też oczekiwać tego, bo nie zawsze, ale częściej, tego, że mężczyzna zajmie się materialnymi rzeczami i też nie będzie aż tak oczekiwać od niego pomocy z dzieckiem i w domu. Czyli chłop pracuje, ona się zajmuje domem. Taki troszkę patriarchalny styl Uproszczając, bycia, nie? tak. Ale głośno. No, dosyć głośno. Głośno, ale będziemy się starać troszkę Tutaj zawsze jest głośno. eliminować. Dobra. Zastanawiam się, czy były jakieś, bądź wciąż są tradycje Majów, które cię zaskoczyły? Jako Europejczyka. Po hiszpańsku nazywa się to brujeria i brucha to jest czarownica. Stop, bo jadą z beczkowozem. Panowie, hola amigos. Z gimnazjum. Wracamy do tematu, bo tutaj... Brucha oznacza czarownica, brujeria to jest czarnomagia, coś takiego i wiele osób w to wierzy, czyli że jak coś podobnego do łudu, coś mniej więcej, że jak... Klątwy? Coś takiego. Na sąsiadkę można klątwę rzucić? Można. Są specjalne osoby, które zajmują się czarną magią. Ja mówię, nie lubię tej osoby, chcę, żeby źle mu jej szło w życiu. Zapłacę tam, nie wiem, 50 zł, a zrobię sobie czary mary i już sąsiadce gorzej idzie w życiu. Czy w codziennym życiu spotkałeś się z różnicami w podejściu do pracy między Polakami a Gwatemalczykami? Zdecydowanie. Polacy są o wiele lepsi, o wiele pracowici niż Latynosi. Co ciekawe, Latynosi też pracują dużo, ale motywacja jest taka, że są zmuszani przez zewnętrzne czynniki do pracy. Zauważyłem, moim osobistym zdaniem, etyka pracy Polaków jest o wiele lepsza niż w większości nacji w tym kraju. Czyli co, Gwatemalczycy zabierają się za robotę i mogą nie skończyć tej roboty? Jeśli nie muszą, jeśli znajdą fajną wymówkę, to nie dokończą. Albo zrobią to Na odpierdziel? na odpierdol się. A jak często spotyka się Gwatemalczyka, który robi naprawdę fajną robotę i nie musisz go pilnować? Rzadko. Ja w szkole językowej mam 2 latynosów z Meksyku, mentalność jest podobna, którzy bardzo fajnie pracują, ale musiałem tak paręset osób przez pewne filtry przepuścić, 2 mi wyszło. Tomaszu, zastanawiam się po 5 latach, jak zmieniło się postrzeganie Gwatemali? Coraz lepiej rozumiem ten kraj, wiem to, co się dzieje teraz, co musiało się stać w przeszłości, żeby Gwatemalczycy myśleli, działali, pracowali, jedli, rozmawiali w ten sposób, jaki rozmawiają. Wiem, w jaki sposób przeszłość tego kraju i ogólnie regionu miało efekt na teraźniejszość
i w jaki sposób ja mogę to wykorzystywać tam, gdzie można i gdzie muszę akceptować to tam, gdzie nie mogę zmienić. Okej, a czy był taki moment, kiedy tu przyjechałeś, że pomyślałeś sobie, nie, to nie jest kraj dla mnie, czas wracać, ewentualnie zmieniam klimat? Ogólnie nie, wiem, że były pewne dni, gdzie naprawdę mnie wkurzyli, że mówili będą o 17, a byli o 20:30, jakaś tam głupia wymówka była, ale były takie konkretne dni, gdzie byłem zmęczony i wkurzony, ale ogólnie nie. Co według Ciebie, Tomaszu, najczęściej mylnie postrzegają ludzie z Europy o Gwatemali, względem Gwatemali? Wiem, że Amerykanie często myślą, że to są tylko kryminaliści, złodzieje, bandyci, co jest bardzo dalekie od prawdy. Jest jakieś tam 0,4% naprawdę groźnych kryminalistów, ale to jest mniej niż 7%. O wiele mniej niż 7%. Że są to nudni i głupi ludzie. Są mądrzy na swój sposób. Ja widziałem ludzi, dzieci, które miały 7, 8, 9 lat i jeździły na skuterze, a nawet na motorze bez żadnego problemu. I ile amerykańskich, europejskich, polskich dzieci jest w stanie jeździć na skuterze bez strachu w wieku 8 lat. Więc wszystko zależy od punktu widzenia. A co powiesz, bo jak się jest w stolicy Gwatemali, no to jednak tam w centrum jest dużo plakatów. Szukam dziecka, szukam rodziców. Niestety. Ku pamięci dziewczętom, które... Więc może trochę w tym prawdy jest. Oczywiście jest to kraj, który jest o wiele mniej bezpieczny niż Polska. Polska jest bardzo bezpieczna. Tylko chodzi mi o to, że jak to będzie zwykły pracownik, zwykła Maria Jose i przyjedzie sobie do Polski, to nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że to jest seniora głupia, niepracowita i mnie okradnie z zegarka. Panie Gwatemalczyku, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Ogólnie, czy przez 5 lat były jakieś napady na pana? Czy jakieś rabunki? Coś się wydarzyło? Oczekiwałem rabunku, napadów, kradzieży. Przez 5 lat, gdy tu mieszkam, ani razu mi się to nie zdarzyło. Wyłudzenia? Nigdy. Absolutnie nigdy. Czyli nie ma się czego bać? Zawsze trzeba używać zdrowy rozsądek, nawet jak jest się na Pradze, w Warszawie. To nie jest się w bezpiecznym miejscu, ale ogólnie jest bezpiecznie. Zdrowy rozsądek i 90% planety jest bezpieczny. Czyli co, najgorsze co może turystę spotkać, to sprzedawca, który poda cenę 3 razy wyższą. Dokładnie. To jest taka niepisana umowa, że w miejscach turystycznych okrada się lokalsów, nie okrada się turystów. Taka niepisana umowa. Lokalsów? Lokalsów, czyli ludzi stąd. Żartujesz? To jest taka umowa. Że ich się okrada, czy ich się nie okrada? Że jak się już kogoś okradnie, to musi być ktoś stąd, a nie turysta. A nie turysta. O proszę. Czy są jakieś aspekty życia w Gwatemali, które były dla ciebie lepsze niż się spodziewałeś? Bo na pewno przyjechałeś tutaj z jakimś wyobrażeniem tego kraju i miałeś w głowie coś, z czym będziesz musiał się zderzyć. Zastanawiam się, czy coś było lepsze niż wyglądało na to, że nie będzie lepsze. Biurokracja, zdecydowanie. Znalazłem sposób na to, żeby prawie nie musieć się zajmować biurokracją w tym kraju. Pogoda. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak bardzo słońce jest ważne w życiu. Jak bardzo pomaga, jak bardzo jest się mniej depresyjnym, gdy jest słońce przez cały rok. I gdy mogę hodować w ogródku dynie przez cały rok. Powiedziałbym, że te dwie kwestie są najważniejsze, ale oczywiście o wiele więcej. I ludzie, zdecydowanie ludzie są o wiele milsi. Mogę podejść do kogoś, kogo nie znam i od razu mogę z tobą porozmawiać. A myślałeś na początku, przed przyjechaniem tutaj, że będzie większy dystans w nawiązywaniu relacji? Wiesz co, myślałem, że dystansu nie będzie, ale był mój dystans. Więc myślałem, jak długo mi to zajmie, dopóki ja nauczę się pokonywać ten dystans mój wewnętrzny, żeby móc rozmawiać z ludźmi na ulicy. Trzeba powiedzieć otwarcie, że jednak te pamiątki w Gwatemali mają ten swój charakter. Zdecydowanie. Mentalność ludzi bazuje na mentalności Majów, czyli to, co Majowie myśleli, jedli, wierzyli, to jest baza, to jest podstawa
tego, co się tutaj robi, więc dlatego pamiątki i ogólnie rzeczy są inne niż w innych częściach. Takie autentyczne można powiedzieć. No tutaj co prawda mamy takie świece, bardzo mocne nawiązanie do chrześcijaństwa. Zdecydowanie. To chrześcijaństwo jest tutaj. Wiesz co, jest i mega ciekawe, Gwatemala jest jedynym krajem w Ameryce Łacińskiej, gdzie ewangelicy i katolicy są pół na pół. Jedyny. Jeśli jesteśmy już przy temacie religii, to faktycznie chrześcijaństwo odgrywa ważną rolę, ale też wierzenia tradycyjne. One się tutaj ładnie przenikają, Tak, prawda? zdecydowanie. Jak mogę zapytać, czy Gwatemalczycy są bardziej tradycjonalistami religii, które były pierwotnie, czy bardziej są chrześcijanami? To i to. Są bardzo chrześcijańskim narodem. Praktykują? W większości tak. Szczególnie w małych miasteczkach, w Pueblos zdecydowanie. Zawsze trzeba iść ubrany na biało do kościoła. Jest o wiele więcej kościołów niż szkół. I też wierzenia Majów też przenikły do codzienności i się wierzy śmieszne rzeczy, na przykład ohiar. Ohiar polega na tym, że ktoś źle na kogoś spojrzał i jest taki vibe negatywny i komuś będzie źle szło w życiu, jak ktoś kogoś ochio. Czyli, o kurczę. Tomasz, w rodzinie jest zawsze taka jedna ciocia religijna. Kim jest ciocia religijna i co do niej należy? To taka Grażynka. Ciocia religijna to ciocia, tia religiosa, to ciocia, która wie wszystko o wszystkim. Ona rozpozna kaszel, jaka tam jest choroba i zawsze kozie mleko na wszystko pomaga, szczególnie na ten kaszel. I też zna się na czarownictwie, na czarnej magii i też zna się na religii i do kościoła chodzi przynajmniej 3 razy w tygodniu. Twoja córka miała problemy? Ciocia musiała przyjść? Tak, zdarzyło się raz, gdy moja córka miała 9 miesięcy, no to przyszła ta tia religiosa, przyjechała na skuterku w naszym Pueblo, no i mu powiedziała: córcia, to córkę twoją to zochiowali, to ta czarna magia tam była. To jest złe spojrzenie. Tak, to złe spojrzenie, dokładnie. No to od razu zawieźliśmy ją do kościoła, tam był pastor, czyli ksiądz ewangelicki. No i on tam ją wyczyścił, pobłogosławił i potem to był mój pierwszy raz w kościele katolickim, w ogóle byłem zmęczony i nie wiedziałem, co się dzieje, nie spałem przez parę dni. No i moja córka płakała. Powiedziałem: okej, nic gorszego stać się nie może, spoko. Lecimy na Szczecin, jedziemy do kościoła. No i po około 3 godzinach wróciliśmy, przestała pastor pobłogosławił i przestała płakać po 3 godzinach, no więc wiadomo, zadziałało. Ale później płakała dalej, czy jednak pomogło? Nie no, po 3 godzinach cokolwiek co miała, no to wiesz... Czyli pomogło? No oczywiście, że pomogło, no oczywiście. Ale później po tygodniu, po 2 też pomogło? W sensie? No nie, potem Wróciło. dziecko 9-miesięczne znowu zacznie płakać, czy tam jakieś ma bąbelki, czy niestrawne, czy cokolwiek. Jest coś takiego w Gwatemali jak czyszczenie jajkiem, oczyszczanie jajkiem. Powiesz coś więcej? Pewnie. Po hiszpańsku nazywa się to limpia de huevo albo limpia con huevo i to chodzi o to, że jak ktoś ma takie złe fale u siebie albo ktoś kogoś zokował, ohiar, no to trzeba go oczyścić z tych złych mocy. No i najlepszy sposób na oczyszczenie to bierze się jajko surowe i tak przenosi się po całym ciele. I potem trzeba jakąś tam modlitwę chrześcijańską odmówić. To jajko się rozbija, wyrzuca się i niektórzy ludzie mówią, że widzą iskry, jak się to jajko rozbija. I mi się raz zdarzyło, że ktoś po tym, jak to kogoś innego czyścił jajkiem, to zwymiotował po tym, że oczyścił się też sam z tej negatywnej emocji. I gdzie to jajko się wbija? Wbija się do wody? Tak, wbija się do wody, zwykle wbija się do wody, czasami do kosza, ale zwykle I do później wody. się czyta. Co tam, W żółtko? Gwatemali nie wiem, że w Meksyku robi się coś podobnego, może tam jest trochę inaczej. Można czytać, ale to są
jest wiele interpretacji tego, co można zrobić, jak można się oczyścić jajkiem. Czyli ogólnie jak ktoś roboty nie może przez dłuższy czas znaleźć, no to takie jajeczko To ma już robotę. To jajeczko. Niech nauczy się czary-mary, jajko-pajko. I robota I będzie. robota jest. Ale z drugiej strony takim jajkiem można się oczyścić, nie wiem, no w sumie wiesz, jak egzaminy słabo idą, idziesz na oczyszczenie jajkiem Tak, i... na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, że jak są ciemne moce, to tak, żeby na sprawdzianie lepiej poszło. No właśnie. Można. Więc jak coś, to moi drodzy, pamiętajcie, że opcja z jajkiem jest. My, Europejczycy, indywidualiści. Tak. Oni, Gwatemalczycy, Plemienni. W skrócie, sposób w jaki się myśli, to jest my zamiast ja. Jeśli ja mam nową pracę, oznacza to nie tylko to, że moje życie będzie lepsze, tylko że życie mojej mamita, mojego papito będzie o wiele lepsze. Czyli sposób myślenia jest bardziej my niż ja. Zaleta jest taka, że jest wsparcie, gdy potrzeba wsparcia. Wada jest taka, że jak ktoś potrzebuje wsparcia, będzie się od ciebie oczekiwać, że wspomożesz. czyli ogólnie żyją blisko siebie. Tak. Czyli syn często mieszka w domu rodzinnym, córka? Tak, jest taka niepisana zasada. Syn i córka, ale bardziej syn, zostaje w domu rodziców, dopóki się ożeni. Gdy się ożenia, się albo wyprowadza, albo buduje kolejne piętro na górze i tam się wyprowadza. To musi generować dużo napięć. Czasami tak, czasami nie, zależy od osoby. Bo wiesz, jak ktoś ci wypierze wszystko, zrobi ci śniadanie, dupę ci podetrze, no to ja zostaję tam. Prawda. Ile mniej więcej, w jakim wieku mężczyzna wychodzi za mąż, się żeni, a kobieta, kurczę, pomyliłem, ale wiadomo o co chodzi. Wychodzi za mąż, tak. Zależy, ten wiek jest coraz większy, mniej więcej 26, 29 lat. A, czyli tak podobnie jak w Europie, co? No w Europie może tak po 30 to tak. Tak, też zależy od miejsca. Na przykład w stolicy będzie 30 parę, w Pueblos to będzie 20-21. To też zależy i też zależy kto to jest. Czy ktoś jest indigena, czyli ktoś jest stąd, czy ma bardziej takie rdzenne korzenie, czy ktoś jest bardziej latinos, czy ktoś jest 80-90% Europejczykiem. To też od tego zależy. Wiesz, nad czym się zastanawiam? Czy są małżeństwa aranżowane tutaj? Rzadko. Czy jednak... Są, ale rzadko. Zwykle w Pueblos, w miasteczkach. Są, ale naprawdę to jest rzadkie. Czyli papito i mamito wybierają. Mogą zasugerować, że Juanita to jest świetna dziewczyna, tak ci, tam ci tortillas tak zrobi i ci lakile zrobi, że skarpety opadają. Ale że nie mają wyboru, to tak się nie dzieje. Przychodzi mi taki temat opieki zdrowotnej, w sensie dbania o zdrowie. Czy Polacy uważam, że coraz bardziej dbają o to zdrowie, są bardziej świadomi, a Gwatemalczycy? Dużo cukru w sklepach, te u dzieci zęby, no to wyglądają jakby zaraz miały powypadać seryjnie. Tak. Cieszę się, że w Polsce coraz więcej ludzi dba o swoje zdrowie. Tutaj Coca-Cola to jest jak woda. Tradycyjna dieta, fasola, tortilla i platany, czy taki rodzaj bananów. Dużo węglowodanów. Ta dieta sama jest dosyć zdrowa, ale to, co przyniosła Ameryka, Stany Zjednoczone, Coca-Cola, chipsy i tak dalej, jest mega niezdrowe, więc ogólnie niestety ludzie nie są świadomi tego, co jest zdrowe, co niezdrowe, czyli jedzą, odżywiają się tym, co jest, a nie myślą, czy to, co jest zdrowe, czy niezdrowe. Opieka zdrowotna, droga, tania, publiczna, trzeba płacić? Jest publiczna i publiczna i prywatna. Prywatna jest o wiele lepsza. Zwykle się płaci za wizytę do doktora. Zwykle jest dosyć tania i zwykle też ludzie mają dosyć, to co mi się podoba tutaj, że wiele ludzi ma znajomość roślin. Rośliny, znajomość roślin, czyli takie znachorstwo troszkę. Tak, ale to mi się podoba tutaj, że ludzie wiedzą, jakie rośliny na jakie dolegliwości. Czyli jest ból brzucha, apazoty, taka roślina. Jest, ktoś jest przeziębiony, już zapomniałem, jak się nazywała, ale jest konkretna roślina, więc jest taki prysznic, gorąca woda i tam się wkłada, trochę się tam oblewa tą wodą i czuje się lepiej, bo ja też to robiłem, więc to mi się podoba tutaj, że próbuje się używać roślin na przeziębienie, na ból brzucha, jakaś tam biegunka i tak dalej, więc to mi się mega podoba.
Tak sobie rozkminiam na temat... Cóż to za owoc? Jeśli się nie mylę, to jest agawa. Nie jest agawa, zapomniałem. Coś na A. To nic, Ale ale dosyć słodkie. Jadalny. Tak. Jak jest z taką otwartością lokalnych na obcokrajowców? Pomijając już takie miejscowości jak Antigua, która jest turystyczna bardzo, bardziej tak na wioskach. Czy są ufni? Czy otwierają swoje drzwi do domów? Czy są chętni, żeby wprowadzać bliżej siebie? Nie. Gwatemalczycy i Latynosi ogólnie nauczyli się, że jutrzejszy dzień może być moim ostatnim dniem. Więc dlatego ufność jest bardzo niska. Nie tylko u Polaków, ale też u Latynosów. Czy można powiedzieć, że ta otwartość w pierwszym kontakcie jest taka złudna? Zależy od miejsca. Albo ludzie są, według mnie, moje osobiste zdanie, albo są bardzo otwarci, albo w ogóle nieotwarci. Zależy od tego, jakie były wcześniejsze doświadczenia tej osoby. Jeśli był jakiś białas i był głośnym Amerykaninem i w ogóle oh my god, so god, no to potem nie będzie chciał. A jeśli był taki fajny Polak, sobie przyszedł, szanował, no to będzie okej. Gesty w różnych kulturach, w różnych krajach mogą oznaczać różne rzeczy. Jak ktoś składa tak, no to próbuje coś wytłumaczyć w Polsce. Tak. To jest... Jak Latynosi robią tak, to znaczy, że ktoś się przestraszył. I to jest ilustracja, reprezentacja tylnej części naszego ciała. Mniej więcej po środku. Tak, zgadza się. Gdy tak się ściśnia, to właśnie tak robią. Więc jak ktoś zobaczy tak... Dupa ze strachu ci się ścisnęła. W skrócie tak. Są jeszcze jakieś inne takie gesty, które... Tak, raz mi się zdarzyło, że zapytałem się moją uczennicę jakieś pytanie i ona miała coś tam jadła. Ona zrobiła i ja się zapytałem, no odpowiedz mi. Ona zrobiła jeszcze raz, tylko tak szybciej. I zdałem sobie sprawę z tego, że to oznacza nie i to oznacza tak. Czy jeśli mam coś w buzi, jem coś, to przepraszam, ktoś mnie zapyta, czy możesz mi pomóc? Oznacza to tak. Co według Ciebie jest największą zaletą życia w Gwatemali, której nie można znaleźć w Europie? Musiał być jakiś powód, który sprawił, że szukałeś siebie, swojego miejsca poza Polską. Zgadza się. Dla mnie osobiście były to polskie podatki. Bardzo mnie zmotywowało do tego, żeby w Polsce nie być. Jeśli ktoś przy zdrowych zmysłach chce oddać między 40 a 60% swojego dorobku, nie ma sprawy, ale to nie będę ja. Dla mnie osobiście, ale wiem, że dla wielu innych osób to jest pogoda fajna, świetna, poniżej 10 stopni prawie nigdy. Ludzie mega fajni, mega przyjaźni i jest ogólnie taniej. Jest taniej mniej więcej 6-7 razy taniej niż Stany Zjednoczone. To zależy od regionu, ale to są największe zalety. Przerwa, polityk leci. Panie, dorwiemy pana na południu. Tak jest. Dorwiemy go za przeszkadzanie. 6-7 razy drożej niż w Ameryce. A jak jest w stosunku do Polski? Myślę, że między 2-4 razy taniej. Ogólnie. Taki wynajem domu, bo wynajmujesz dom. Zgadza się. Ile płacisz za dom? Dwupiętrowy dom z ogrodem z tyłu i z przed. Mały, ale są dwa. To są około 2000 zł na miesiąc za dwupiętrowy dom. Wow, to jest ogromna różnica. Za taki dom w Polsce, no to myślę, że jest 3 razy więcej. Myślę, że zależy gdzie, ale tak mniej więcej. A to prawda. Widzowie, 4, 5, 6 tysięcy. Jak wynajmujecie, to dajcie znać, ile wy płacicie. Dajcie mi znać, bo ja też nie wiem. Czy ja, jako turysta, mogę się nauczyć gotować jak Gwatemalczyk? Tak. Zależy od tego, czy ogólnie umiesz mniej więcej gotować, ale tak. Drogi taki interes? Nauczenie się tego? No, w sensie taka szkółka. Charge'ują dosyć sporo. Bo tutaj te ceny naprawdę są takie turystyczne, takie amerykańskie, bym powiedział. Antigua tak. Jeśli jesteś w jakimś regionie, gdzie turystów prawie nie ma,
Oczywiście. ceny spadają 10 razy. Nawet w ogóle, wiesz, jakieś tam pamiątki, niepamiątki są dziwnie drogie. Win Amerykanów, ponieważ mają więcej forsy niż Polacy, większość Europejczyków i dlatego to, co jest normalne dla nich, to Latynosi się dopasowują do tego, ile w stanie jest Amerykanin przeciętnie wydać i na tym się bazują. Dlatego jak ktoś zarabia mniej, nie płaci $4000 za wynajem miesięcznie, no to będzie dosyć drogo. No tak. Tutaj, jeżeli chcecie jedzonko zamówić, to tutaj jest specjalny przycisk, sobie naciskasz i jedzonko Nie. przychodzi. Więc na spokojnie, jak będziecie, to... Que se casa una amiga y por eso llevas flores, pues yo soy la encargada de tarimas y tacones. No quiero llegar muy tarde y perderme de los sones. Szanowni Państwo, z Tomaszem, który jest za mną, teraz się przemieszczamy w stronę jego puebla. Zaraz wskoczymy na skuter i przemieścimy się do miejsca, w którym mieszka. Czy ta maszyna udźwignie dwóch Polaków i plecak? 3 Polaków udźwignęło i 2 plecaki. I 2 plecaki. No to jedziemy. Te rzeczy, które ja przemieszczałem skuterem. Pianino. Nie no, pianino to nie, ale szafkę. Szafkę przemieszczałeś na skuterze? No. No i Dlaczego? widzisz, można. W Polsce to już mandat by był. A w Gwatemali elegancko. No. Są rzeczy, które nie można i można, i są rzeczy, które można i można. To prawda. Tutaj nasz bohater mieszka. To jest taka wydzielona dzielnica pod Antigua. Tak. I ta dzielnica jest, no powiedziałbym, dla średnio i wyżej zamożnych. Tak przynajmniej to wygląda. Szanowni Państwo, na Włościach u pana Tomasza. Ola, dogrywamy. Tutaj tak, na Włościach. Zdejmę buty. Burek, kto obsikał mnie na wejściu? Co? Zostajesz zapisany. Wyobraźcie sobie, że Burek, jesteśmy najlepszymi kumplami, bo mnie obsikał. Nogę mi obsikał z tego wszystkiego, z tych całych emocji. Tak. A tutaj jest nasza Kruszynka, piękna psiulka, taka, powiedziałbym, troszkę... Oj, Burek, spokój. Szarściu. Teraz mnie pocałował. O, po polsku i po hiszpańsku. Dwujęzyczny? Dwujęzyczny. Pokaż nam mieszkanie. Room tour. Zapraszam. Więc... No, Chata bogata? czym chata bogata? Nie sprzątałem, więc przepraszam z góry. Salon, Kuchnia. Pierwsza łazienka. Nie, no to tu się schodzi. Na imprezie to można polec. Masz ogródek, maliny, dynie, pomidory, kaktusa widzę. Pokaż nam kuchnię. Kuchnia jest nieogarnięta. Mniej więcej tak wygląda kuchnia. Standard europejski. Można tak powiedzieć. No bo ciężko powiedzieć, że gwatemalski, co? Ciężko. I na górze masz jeszcze kilka pokojów, gdzie pracujecie i sobie żyjecie. Tutaj jest góra, mamy trochę słońca. Jakie słońce jest jasne? Jak nie ma słońca, jest ciemno i w sumie tyle. I co, pracujecie sobie z domu? Tak, zgadza się. Twoja dziewczyna, twoja partnerka z Salwadoru, Monika, teraz prowadzi lekcję. Dokładnie, więc nie będziemy jej przeszkadzać. To zmywamy się na osiedle. Dokładnie. Kruszynka, gdzie jest nasze... A kto tutaj sandała chciał, co? Kto chciał ogólnie sandała trochę poobgryzać? Kruszynka, nasza kochana. To jest osiedle naszego bohatera, na którym mieszka. Jak długo tutaj mieszkasz? Od 5 lat. 5 lat. To długo? Czekaj, 5 lat? Naprawdę? No. Nie. A ile jesteś w Gwatemali? A tutaj! Sorry, myślałem, że w Gwatemali. Tutaj mieszkam od roku. Od roku tutaj mieszka nasz bohater, moi drodzy. Zobaczcie, to są takie domostwa.
Oj, przepraszam. Tutaj dojeżdżamy do kolejnej takiej dzielnicy, powiedziałbym bardziej zamożnej. Tak, zdecydowanie. I to są takie enklawy, Buenos Aires. To są takie enklawy, które są pozamykane, oddzielone od takiego normalnego zewnętrznego świata, żeby było bezpieczniej. Bez pozwolenia rezydentów nie wiedzieć. Bez pozwolenia rezydentów nie wiedzieć, o właśnie. No ja w sumie żadnego pozwolenia nie mam, ale tutaj mam protektorat. Czy w takim domu jest służba? Zwykle tak, ale otwiera nam uczeń. Moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy w domu z jednego z uczniów tutaj Tomasza i jego tata, Włoch, znalazł taki kwarc właśnie gdzieś w jaskini tutaj nieopodal. Słuchajcie, to jest coś pięknego, to jest kwarc, to jest kryształ i nigdy w życiu nie widziałem tak dużego kwarcu, ale ciężki. Słuchajcie, 50 kg to ja bym... 150. Is it 50 or 150? I think To jest 105. I didn't weigh it, but there was Około Super. 105. 105 kg, bo ja tego nie jestem w stanie podnieść. Może jakbym miał jakieś pasy, bym tak złapał lepiej, ale coś pięknego, bo powiem wam, że... Chodźcie bliżej. Wow, incredible. it is for somebody who knows Zobaczcie to. about stone. Yeah. Piękne. Wysokie mury. Zgadza się. Oddzielone od takiej prawdziwej Gwatemali. Ty tutaj jesteś, bo uczysz, ale też mieszkasz w takich murach. Zgadza się. Dlaczego wybrałeś takie mury? Ogólnie bezpieczeństwo było pierwszym powodem i drugi nie ma za bardzo, albo jest coś bardzo bezpiecznego, albo coś w miarę niebezpiecznego. I Poczekaj, bo mówiłeś, że Gwatemala jest bezpieczna. jest ogólnie bezpieczna, ale chcesz mieć plan B i plan C, więc wiesz, jeśli jest jakiś ochraniacz przy wejściu, przy wjeździe właściwie, no to jest o wiele śpisz spokojniej. Czyli taka, można powiedzieć, taka przestępczość pospolita. Przyjdą, Można tak powiedzieć. zabrać komputer Coś takiego, tak. i przyjemnie się mieszka w takiej dzielnicy. Ludzie są otwarci, czy bardziej tacy zdystansowani jak w Europie? Ogólnie, żeby wjechać do tego osiedla, trzeba mieć pozwolenie kogoś z wewnątrz, a więc jak już ktoś jest z wewnątrz, to wiadomo, że miał pozwolenie na wjechanie, więc jest... ludzie w miarę są, bardzo mili są. No tak, ale to są ludzie bogaci, to są ludzie zamożni, ludzie, którzy sobie radzą, którzy mają biznesy, którzy, którzy mają pomysł na siebie i faktycznie, czy łatwo jest nawiązać relacje z takimi ludźmi? Ogólnie tak, w większości tak. Bo ja czuję taką Europę tutaj. Może niektórzy uważają, że są trochę lepsi niż inni, ale są dalej w miarę otwarci. Może to jest moje zdanie z mojego punktu widzenia, ale ogólnie myślę, że są w miarę otwarci. W tej koszuli wyglądasz jak człowiek sukcesu, jak człowiek, który zbija kokosy. Czy łatwo się wzbogacić w Gwatemali? Z jednej strony tak, z jednej strony nie. Jeśli ktoś ma wykształcenie, jest łatwiej się wzbogacić niż moim zdaniem w Polsce. Ale jeśli ktoś nie ma wykształcenia, i też biurokracja jest o wiele łatwiejsza i mniejsza. Jeśli ktoś nie ma wykształcenia, to jest trudniej, zdecydowanie trudniej. Możliwości są zdecydowanie ograniczone, jeśli nie ma się wykształcenia i nie ma się zbyt wielu umiejętności. Z tymi samymi pieniędzmi, które zarobisz w Polsce, załóżmy, strzelam teraz 4000 zł, tutaj można żyć już, w Polsce będziesz żył, no, tak przeciętnie. Tutaj? Zależy gdzie, ale ogólnie też można żyć w miarę dobrze. W miarę dobrze. Zdecydowanie. Gwatemala to już dom? Powiedzmy tak, w 80% dom. Nie chcę się ograniczać do żadnego kraju, chcę móc pracować tam, gdzie ja chcę. Chcę być 2 miesiące w Polsce, będę. Chcę być 6 miesięcy w Gwatemali, będę. Więc nie ograniczam się do jednego miejsca, ale lubię, kocham Gwatemalę, jest mega świetna, mega ciekawa, jest jak inny świat dla mnie. Czego, Tomku, możemy Ci życzyć z widzami? Powodzenia, cierpliwości. Cierpliwości w czym? W czekaniu na Gwatemalczyków, jakich gdzieś zaproszę. Wiedzy, zdecydowanie.
to, co wszystkim polecam, to wiedzę, szczególnie języki. Ja mówię w 8 językach, więc wiem, jak ważne są w życiu, więc tego możecie mi życzyć. Wiedzę. Czyli żyje się dobrze tutaj, tak? W miarę dobrze, tak. Tomku, w imieniu swoim i widzów bardzo dziękuję za poświęcony czas, za historię, za to, że przybliżyłeś nam życie tutaj w Gwatemali, nie tylko w części takiej nieturystycznej i turystycznej, no, rzecz ujmując. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego na drodze gwatemalskiej, która Dziękuję niekiedy bardzo. jest wyboista, jak widzimy tutaj za nami. Pozdrawiamy. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.